Brylanty, bażanty, smakołyki z ust do ust. Taka kiedyś była w 80-tych latach piosenka, którą pamiętam, kawałek nawet melodii, ale w całości tej piosenki nie pamiętam i nawet nie pamiętam, kto ją śpiewał. Nieważne, w każdym bądź razie my dzisiaj mamy drugi człon tej piosenki, czyli bażanty, a w zasadzie jeden bażant, który jest już tutaj przygotowany i dzika kaczusia. To wszystko dzisiaj powędruje do takiego parownika uzbeckiego i w tym parowniku będziemy na żywym ogniu dusili owe mięsiwo. Mięsiwo dzikie, ale 1 do 1 możecie to zrobić z każdym innym drobiem. W związku z powyższym wystarczy tylko się przypatrzeć temu, co dzisiaj będę robił, krok po kroku i to jest istotne, żeby w efekcie ugotować coś podobnego, na przykład nie wiem, z kurczaka, z indyka, czy z jakiejkolwiek innej tuszki drobiowej. Perliczka będzie najbliżej tego, co mamy tutaj dzisiaj wśród naszych leśnych, znaczy dzikich, nie tyle leśnych, co dzikich rarytasów, dlatego że i owa kaczusia, i owe bażanty bardziej kochają łąki, pola i tam, gdzie mogą się wtryniać ile wlezie, ale też te łąki śródleśne. Co nam potrzeba, żeby zrobić takie mięso? Mięso, które nie należy do tłustych, a zrobić je tak, żeby było to mięso soczyste. I tu uwaga. I słoninka, i boczek. Właściwie co ja cały czas zdrabniam? Słonina i boczek. To są te dwa elementy, które nam umożliwią to, żebyśmy mieli soczyste mięsko i obróbka właśnie w takim samowarze też sprawi, że to wszystko będzie idealne, soczyste, będzie odchodziło od kości mięciutkie, po prostu takie, jakie uwielbiamy zjeść. I teraz tak, kwestia przygotowania mięsa, nic nie przygotowujemy i to jest fajne. Kuchnia prosta, nader prosta. Po prostu dałem tylko i wyłącznie gałązki rozmarynu, którymi natarłem najpierw tuszki, a teraz sobie w tym rozmarynku leżą tusze. Ale wcale ten rozmaryn nie powędruje do garnuszka, on służy tylko do zaromatyzowania naszej tuszki wcześniej. Ale co powędruje do garka? Oczywiście słonina i boczek. I takową jedną słoninkę muszę pokroić na drobne części. Zaraz pokażę, jakie części. Otóż takiej wielkości cząstki i tak całą słoninę skroję. Potem dodam trochę boczusiu. Dlaczego nie używam już gotowego smalcu? No, bo to w ramach tego i w miarę tego, jak będzie nam się dusił nasz drób, tak wszystko będzie się wytapiało i otapiało tłuszczykiem całe nasze tuszki. To na razie tyle. Ja sobie kroję słoninkę, a potem będziemy pokazywali, co dalej, co dalej. Słoninka na drobno pokrojona. Natomiast boczek, i grubaśny, i taki duży. Dlaczego? Ten boczek będzie służył do czegoś zupełnie innego. Przede wszystkim jest to boczek wędzony, więc ma nam dać posmak tego wędzonego w tych naszych tuszkach. Natomiast będzie też służył jako dodatek, czyli będziemy sobie zakanszali tym boczkiem. On w tej chwili byłby taki do porzucia, a jak go wyciągnę, to już nie będzie do porzucia, ponieważ on się tam pięknie udusi i ten boczuś będzie doskonałym pomysłem na to, żeby przegryźć sobie nasze ptactwo. Wtedy też nie musimy używać dodatkowo ziemniaków i innych ustrojów. I teraz część słoninki już powędrowała do garnuszka, natomiast część słoninki i boczuś zostawiłem. Dlaczego? To, co nam się wytopi, to, co będzie na dnie, będzie nam potrzebne do tego, żeby nam się tam smażyło. Natomiast cała reszta będzie nam potrzebna do tego, żeby nam oblewało, czyli będzie to z góry. I teraz 2 ząbki czosnku, 1 cebula i to wędruje do naszej słoninki.
i zeszklimy razem z roztopioną słoninką. To na dzień dobry. I cóż będziemy potrzebowali za przyprawy? I tutaj będzie banalnie. Powiedziałbym wręcz prymitywnie, jak na kuchnię, ponieważ czym lepsze mięso, tym mniej przypraw. Tak to już jest. Dlatego już czosnek i już cebula i już aromat z rozmarynu to sporo. Dodamy ze 2 liście laurowe, troszeczkę pieprzu. Do tego sól oczywiście do smaku, a przede wszystkim jedna rzecz, która będzie nas bardzo interesowała. W przypadku dziczyzny dodamy parę ziarenek jałowca. I to będzie to, o czym marzą mali chłopcy. Hej! I już zaczynamy podsmażanie. Skwierczonko już pewnie słychać. A za chwilę jak podejdę i mój mikrofonik to ściągnie, to już będziecie całkiem nieźle słyszeli, co nie? Słonina, cebula, czosnek, a teraz jedno udko z bażanta, drugie udko z bażanta, bażanci korpusik i cała kaczusia. Wszystko wędruje do naszego garnka, a na samą górę, tak jak już wcześniej wspomniałem, idzie najpierw słonina, a potem boczuś. I już możemy sobie zobaczyć, jak to pięknie wygląda, bo naprawdę szybciutko muszę zacząć co zrobić? Podlać wodą. Podlać wodą po prostu. I jak obiecał, tak zrobił. Woda nie ma przykryć całej tuszki, dlatego że będziemy dusić na parze. W związku z powyższym ona jest nam tylko potrzebna na sam dół i na wytwarzanie tej pary, którą i tak będziemy troszeczkę upuszczać. No i pozostaje już tylko założyć dekielek, zamknąć wszystko szczelnie i zostawić na godzinkę. A potem cieszyć się i delektować tym, co najlepsze. Doskonałym mięsem drobiowym. W tym przypadku bażant i dzika kaczusia. Brylanty, bażanty, a potem smakołyki. No może nie z ust do ust, ale na pewno do ust. Podróże kształcą konduktor rzekł, pośpieszny pociąg znajdzie pan o 8:02. Mamy czas na to, żeby lokomotywa w ruch i para w buch. Musimy odparować, kochani, to wszystko, co w środku się wytworzyło. Tam ciśnienie jest poważne, oj, poważne. To nie są żarty. Kiedyś zdarzyło mi się, że robiłem taki odcinek w szybkowarze, wyobraźcie to sobie, dla jednej z telewizji i zapomniałem, bo musiałem nagrać jakieś wywiady w pomiędzyczasie i to na niezłym ogniu się cały czas robiło. A potem nastąpił wybuch. Wybuch tak poważny, że na szczęście tylko po nogawach jednego z kamerzystów potraktowało. Ale dzisiaj było wszystko pod kontrolą. Pociąg osobowy z Poznania do Piły wjechał na tor 6 przy peronie 3. Nie, to jeszcze nie koniec. Para w buch. Do samego koniuszka trzeba odparować. Wtedy bardzo łatwo nam się zdejmie po odkręceniu tego oto wichajstra. Bardzo łatwo nam się zdejmie kopułka. No a w środku wiadomo co. Brylanty, bażanty, dzikie kaczki.
Wszystko co najlepsze. Kończymy bieg. Pociąg zakończył bieg. Oczywiście na stacji Piła Główna, peron 6, czy tam peron 3, tor 6. Nie wiadomo, nieistotne. Zdjęło nam się pięknie, a teraz niech pan zerknie do środeczka, bo znowu nam się udało. Zobaczcie, ile soku doskonałego. Jak wygląda delikatnie już boczuś, którego można jeść. Mamy i kaczusię, która pięknie nam już widać odchodzi od kostki, mięsko, bażancik i sporo tłuszczyku najlepszego na świecie. Wywar do wypicia, reszta do zjedzenia. I cóż wam mogę powiedzieć na końcu? Na zdrowie. I to prawdziwe zdrowie. Dziękuję wam. I nie zapomnijcie udostępniać, zasubskrybować. Nie zapomnijcie, żeby podbić, tak aby jak najwięcej ludzi mogło takie przepisy oglądać. My, Polacy, potrafimy gotować i to bardzo smacznie, bardzo dobrze. Słowianie górą!